Dzień dobry. Podczas dzisiejszej lekcji omówię układy poruszania się robota Astorino Kawasaki. Pierwszym z nich jest układ BASE, w którym robot porusza się wzdłuż nieruchomego kartezjańskiego układu współrzędnych znajdującego się w podstawie robota. Dla zobrazowania każdego układu poruszania się skorzystam z oprogramowania Astorino Kawasaki. W tym celu przechodzę do zakładki Jog, a następnie wybieram układ BASE. Dla lepszego zobrazowania skorzystam z wizualizacji robota. Poruszam każdą osią z osobna. Oś X, oś Y i oś Z. Dodatkowo układ BASE umożliwia orientację każdej osi z osobna. Przycisk RX umożliwia obrót względem osi X. Przyciskiem RY możemy obracać wzdłuż osi Y, a przyciskiem RZ możemy obracać robotem wzdłuż osi Z układu kartezjańskiego. Drugim układem jest układ poruszania się Joint. W tym celu w zakładce Jogging przechodzę na tryb Joint. Jest to układ złączowy, czyli poruszamy każdą osią z osobna. Ruszając osią JT1, robot porusza się tak. JT2, JT3, JT4, JT5, oraz JT6. Trzecim układem poruszania się jest układ narzędzia, czyli tool. W zakładce Jogging tryb zmieniam na tool i teraz mogę poruszać się każdą osią w układzie kartezjańskim, który jest w układzie narzędzia, w naszym przypadku w chwytaku szczękowym. Poruszę się osią X, osią Y, osią Z, a także ich orientacją, czyli ruchem obrotowym wokół osi X, ruchem obrotowym wokół osi Y oraz ruchem obrotowym wokół osi Z. Układ współrzędnych narzędzia możemy dowolnie zmieniać, zastępując chwytak szczękowy np. flanszą lub elektromagnesem. Ostatnim trybem jest Conveyor Tracking. W zakładce Jog tryb wybieram Con-V. Jest to układ, który pozwala na synchronizację taśmociągu z robotem. Omówiłam już wszystkie 4 tryby, które umożliwiają poruszanie się robotem Astorino Kawasaki. Dla przypomnienia jest to układ BASE, czyli układ nieruchomy kartezjański znajdujący się w podstawie robota. Następnie układ złączowy, czyli układ działania każdej osi z osobna, a także układ narzędzia, czyli kolejny układ kartezjański znajdujący się w chwytaku robota. Czwartym układem jest układ synchronizacji robota z taśmociągiem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.